Cześć! W dzisiejszym odcinku mam do pokazania Skodę Superb IV wersja plug-in, a rozmawiać będę z właścicielem Michałem. Cześć Michał. Witam. Tu mam najpierw dla Ciebie taki mały prezent, kabel USB-C sprężynkowy oraz magnetyczny uchwyt do telefonu marki Montis. Proszę bardzo. Mała rzecz, która bardzo zawsze cieszy. Ślicznie dziękuję. Dziękuję. Powiedz mi teraz wersję wyposażenia, jaki ma silnik i tak dalej. Użytkuję, świadomie wybrałem Skodę w wersji plug-in. Jest to końcówka 2019 roku, jest to model po faceliftingu, który charakteryzuje się z istotnych dla użytkownika cech, jaką jest powiększona bateria. Wyposażony jest w silnik 1.4, bardzo popularny silnik 150-konny z grupy Volkswagena, a sparowany jest z silnikiem elektrycznym o mocy 110 kW. Albo 115. Gdzieś Pewnie czytam. różnie podają źródła. Przyznam, że nie wiem, jaki moment obrotowy mają poszczególne silniki. Niemniej łączna moc podawana przez producenta to jest 218 koni i ona jest wystarczająca do sprawnego poruszania się. Dość powiedzieć o 7 z małym haczykiem sekundy do setki i to pozwala rzeczywiście na komfortowe przemieszczanie się. Nawet gdy bateria rzeczywiście jest pusta, ten malutki bufor pozostawiony pozwala na sprawne przyspieszenie. I to 110-115 koni elektryczne też wystarczają do sprawnego poruszania się w mieście, prawda? Absolutnie. Z uwagą, ponieważ staram się unikać sytuacji, gdy nierozgrzany silnik i mocniejsze wciśnięcie pedału akceleracji powoduje uruchomienie silnika spalinowego, a ten często startuje z wysokich obrotów, ale można rzeczywiście uniknąć tej sytuacji, czyli silnik elektryczny w zupełności wystarcza. Jakie tu mamy koła, jaki profil? Nie jestem pierwszym właścicielem, natomiast auto wyjechało na 19-calowych oryginalnych felgach Skody. Tu jest bodajże 235/40 na 19. 45 widzę, tak. Ok, natomiast w połączeniu z adaptacyjnym zawieszeniem, mimo niskiego profilu, to auto nadal jest komfortowe. A możemy teraz zobaczyć, co jest pod maską? Czyli mówiłeś 1.4, tak? Jest to pewnie kolejna generacja silnika, którą znamy pewnie od kilkunastu lat. Natomiast w tym momencie jest pasek rozrządu, który jest bezproblemowy, w przeciwieństwie do pierwszych wersji z rozciągającym się łańcuchem. I od pracowników ASO, jak również od użytkowników wiem, że ten interwał jest bardzo długi, nie zachęcają do skracania go, więc spokojnie tutaj pod 200 000 i rozsądne 5-8 lat spokojnie można używać. Tutaj widzę część elektryczna, tak jak zwykle inwerter jest to. Silnik elektryczny pewnie pod spodem, prawda? A tego nie wiem. Tu przyznam, że I będę przekładnia laikiem. DSG ilobiegowa? Tu jest 6 biegów. Jest to sprawdzony model. Pytałem kilku mechaników specjalizujących się w naprawie skrzyni biegów. Podając konkretny model tej skrzyni, dochodzą do wniosku, że skoro do nich te auta na naprawę nie trafiają, siłą rzeczy zapewne są bezawaryjne i rzeczywiście mnie nic nie wiadomo, abym w najbliższym czasie rzeczywiście musiał się obawiać. A gdzie jest port ładowania? Chyba jedna z wygodniejszych miejsc. Faktycznie czyli w ogóle go nie widać. front. Tak, typ 2. No fajnie, fajnie to wygląda, że Ma tego nie wiedzieć, widać. ten wie. Grill z przodu rzeczywiście jest mniejszy. Podczas jazdy silnik spalinowy bardzo często, nawet gdy mamy wyładowaną baterię, on się wyłącza, więc on nie potrzebuje rzeczywiście, by często była potrzeba tego chłodzenia, stąd grill jest mocno zabudowany. Reflektory znane, popularne, stosowane przez grupę Volkswagena, tak zwane Matrixy, Skoda inaczej je nazywa, natomiast faktycznie one działają, robią różnicę w stosunku do podstawowych LEDów. Warto za nie dopłacić. Komfort prowadzenia rzeczywiście w nocy jest nieoceniony. A samochód widzę na norweskich blachach, bo on jest z Norwegii, tak? Bardzo długi, ostatnie lata często tam przebywałem,
Więc naturą, siłą rzeczy tak. I mam taką prośbę, propozycję, jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hybrydę lub elektryka, powiedzieć kilka słów o niej, jak się sprawuje, lub chociaż udostępnić ją do pokazu, to zapraszam do mnie do Gdańska. Kontakt jest w opisie pod filmem. A teraz trochę danych. Skoda Superb IV Plug-in to trzecia generacja popularnego modelu, a pierwsza w wersji hybrydowej typu PHEV. Prezentowany poliftowy egzemplarz kombi jest z końca 2019 roku w najwyższej wersji wyposażenia Laurent und Clement. Brakuje tu chyba już tylko szyberdachu. Posiada popularny uturbiony silnik benzynowy 1.4 TSI o mocy 156 koni mechanicznych oraz silnik elektryczny o mocy 115 koni, sprzężony z przekładnią 6-stopniową DSG. Łączna moc systemu to 218 koni mechanicznych, co pozwala na rozpędzenie auta w niecałe 8 sekund do setki. Prędkość maksymalna 224 km na godzinę. Bateria trakcyjna o pojemności 13 kWh netto. Zasięg auta na samym prądzie według WLTP to 56 km. Koniec produkcji trzeciej generacji nastąpił w 2023 roku. Spalanie oraz zużycie prądu. O tym powiemy w dalszej części filmu. Teraz obejrzymy sobie w środku. Przód, drzwi może najpierw. Jak to tu wygląda? To jest taki dosyć miękki jakby plastik. To jest jakbyś takie piano black, tak? A jakżeż. Nowotwór dzisiejszej motoryzacji Tak. musi się świecić. Tutaj też jest miękko, fajnie. Tu też jest nieźle. Dopiero tu się zaczyna twardo, ale to już jest standard, to już jest norma. Pamiętajmy jeszcze, że plastik plastikowi nierówny, on jest miły w dotyku. No i tutaj jest też miękko. Czego nawet i Volkswagen chyba nie zawsze ma. Tu też Czyli jakaś butelka Philips. wejdzie. Zdecydowanie. Nawet chyba nie taka najmniejsza. Oceniając to auto należy pamiętać, że ono ma tradycyjnie. 100 000 przebiegu i tą próbę czasu znosi dosyć dzielnie. Nie widzimy żadnych elementów, które by mocno irytowały wzrok wyczulonego użytkownika. Siedzenia widzę są elektrycznie sterowane z pamięcią dla 3 kierowców. Osób, tak. Skórzane, wentylowane. Zdecydowanie Ogrzewane. wentylowane, ogrzewane. Tył jest jedynie nadal perforowany, niemniej już nie wentylowany. Ogromną zaletą jest wygoda tych foteli. A też jest tutaj wysuwane. Tak Nie jak- jest. Nie jest. Jestem zdziwiony. Bliźniaczy Volkswagen rzeczywiście chociażby zagłówki ma regulowane również do przodu, do tyłu. Tutaj Skoda tego poskromiła. Niestety Volkswagen często Skodzie każe być pół kroku wstecz. To A, się no zmienia tak. z obecną generacją, bo już współdzielą praktycznie wszystkie kluczowe elementy wyposażenia. Teraz Natomiast nieraz Skoda jest lepsza już od Volkswagena, prawda? często jest, Często jest, ale ostatnia generacja jest rzeczywiście z jednej fabryki wyjeżdża i różni się malutkimi detalami. Ale to, co chcę powiedzieć, kolejna generacja, czy to Passata, czy Skody, z opinii użytkowników, co potwierdzę, niestety wiele rzeczy zaczyna brakować, co wpływa na komfort, chociażby bardzo przestronny, regulowany podłokietnik, którego, jeśli dobrze kojarzę, owszem jest, ale już na przykład nieregulowany. Tniemy koszty. Jeszcze wrócę tu do tego siedzenia. Wydaje się takie średnio miękkie, ale zobaczymy potem podczas jazdy. Tutaj boczki są fajne. Tym autem zdarza mi się Fajny pokonywać napis. rzeczywiście spore tysiące, no z natury chociażby na rejestracji tego auta. Wysiadam zrelaksowany. Po ilu kilometrach na przykład? Nie powinienem tego mówić, bo należy brać przerwy, ale faktycznie spokojnie ten przysłowiowy 1000 można bez uszczerbku na zdrowiu zrobić. Wow, to nieźle. Ja na pewno nie, ale to jest indywidualne. Kierownica oczywiście wielofunkcyjna, tak? I regulowana oczywiście we wszystkich płaszczyznach, Tak, tak? w dosyć dużej płaszczyźnie. I teraz tak tu jest troszeczkę dziwnie, zdaje się, ktoś tam, pamiętam, krytykował w jakimś filmie, że tutaj jest tempomat, Tempomat w tej który trochę wersji przeszkadza w nie, kierunkowskazowym. ja tego nie potwierdzę, a lubię narzekać. Tutaj mamy zresztą coś, co nie jest zmieniane przez długi okres czasu, a grupa Volkswagena potrafi się z niektórych rozwiązań technologicznych wycofać jednak pod naciskiem narzekających klientów. Chociażby fizyczność tych przycisków na kierownicy.
gdzie nie tak dawno w Golfach mieliśmy płytki dotykowe. Natomiast tempomat jest adaptacyjny, on rzeczywiście działa mocno poprawnie w połączeniu z Lane Assist. Robi robotę. Pozwala rzeczywiście pokonywać te długie odcinki, nie angażując się tak bardzo, jak bez tych asystentów byśmy musieli. Wyposażony jest w podgrzewaną kierownicę. Każdy element z tych elementów komfortu jest sterowany dosyć precyzyjnie, bo 3-stopniowa. W odróżnieniu od budżetowych Toyot cały wieniec kierownicy jest podgrzewany. Fotel elektryczny jest również po stronie pasażera, co nie zawsze tak wygląda, prawda? Nieraz jest pasażer traktowany gorzej. Z jakiegoś powodu te auta często jeżdżą w okolicznościach rządowych. A teraz co tu jest na tym wyświetlaczu? Tak Dosyć ogólnie? tradycyjny, przecież od wielu lat stosowany w grupie Volkswagena rozwiązania. Ten model rzeczywiście ma Virtual Cockpit i jest to chyba warta dopłaty rzecz, bo można polegać na analogowych wskaźnikach. Pokrótce stopień odzyskiwania energii, a w przypadku hamowania bądź auto samo zjeżdżając z góry, nie chcąc nabierać prędkości, tutaj nam nawet do 100 kW potrafi momentami wychwycić. Troszeczkę wyżej, wiadomo, akceleracja, czyli to, jak dużo energii pobieramy z akumulatora. Gdy dojdziemy tą zapotrzebowaniem, że potrzebujemy uruchomić silnik spalinowy, to jest właśnie krytyczny moment, że należy dobrze się zastanowić, czy nadal trzymamy pedał gazu wciśnięty mocno, bo on wystartuje z 4 czy 5 tysięcy nawet, co uważam, że nie jest zdrowe dla silnika. Natomiast komputer wiele informacji nam potrafi powiedzieć, począwszy od płynu chłodzącego, oleju, szereg ostrzeżeń, znaki drogowe, bo przecież drobna rzecz ciszy, łączny zasięg, zestawienie, które tutaj nam mówi o tym, jak dużo energii już zużyliśmy. Natomiast można rzeczywiście ten widok zmienić na mniej angażujący, bądź wręcz sportowy, gdzie dominuje obrotomierz. Tak. Ale widzę, że to jest bardzo przejrzyste. Czyli z tego, co zrozumiałem, są też wersje z takim analogowym, tak? Wyświetlaczem tak. też. Dwa standardowe. Mniej więcej na podobnej zasadzie to działa. Niemniej uważam, że więcej informacji dostaniemy zwrotnie stąd. A jak działa tam Lane Assistant i takie rzeczy? Czy to jest wszystko, chodzi dobrze według Ciebie, czy... Ogólnie samochód nie powoduje żadnej irytacji, czyli faktycznie działa na tyle dobrze, że ja się cieszę, że on jest i nie muszę niczego wsiadając, szczególnie dzisiaj w nowej motoryzacji, wyłączać. Nie ostrzega o przekroczonej prędkości, jeśli tego nie ustawimy. To są jeszcze te dobre momenty dogorywającej współczesnej motoryzacji. Natomiast faktycznie, począwszy od Lane Assist po adaptacyjny tempomat, który tutaj możemy też ustawić jego czułość, czyli jak blisko możemy do poprzedzającego. W korkach również wystarczy musnąć pedał gazu, aby auto ruszyło. Aha, czyli zadaną jazdy w korku, tak? Zdecydowanie, zdecydowanie. Okej. Multimedia, które są rzeczywiście dosyć od wielu lat stosowane, przejrzyste, pewnie wiele innych drobnych rzeczy. Jakoś tutaj też bardzo dobra, widzę. Chociażby kamery, bo w tym momencie mamy właśnie. sprzyjające okoliczności, natomiast nie jest to pikseloza w nocy, gdy jest mocno ciemno. Znaczy ja powiem tak, że w tej chwili nie jest rewelacyjny obraz, ale może być. Ale jeżeli tak jak mówisz, w nocy to wygląda nadal w miarę dobrze, no to tutaj właściwie nie ma się co czepiać. To ma być użyteczne. Nie musimy tutaj mieć jakości HD. Tak. Widzieć motyla na przykład. No. Chociaż mamy na pokładzie asystenta parkowania, proszę wybaczyć, żaden kierowca tego nie powinien potrzebować. Nawet nie testowałem, jak to działa. Pewnie jak zwykle słabo. Z istotnych rzeczy możemy wybrać tryby jazdy indywidualne, sportowe, które tutaj na dzień dobry włączają silnik spalinowy, utwardzane jest zawieszenie.
po tryb komfortowy, który wymusza nieco gładszą pracę amortyzatorów. Najczęściej rzeczywiście przemieszczam się na trybie normal. Proszę mnie nie pytać, co znaczy eko. To auto dla mnie jest wystarczająco ekonomiczne, by nie musieć tego bardziej sprawdzać. A nawigacja tutaj jest budowana? Jest, natomiast proszę wybaczyć, ja nie będę reklamował jej działania i komentował, więc niestety dzisiaj polegamy na goglach. Czyli ma gniazdo też Android Auto, Apple CarPlay. Tak? Bezprzewodowo łączy Bezprzewodowo. się rzeczywiście szybciutko, bez udziału kierowcy za każdym razem. Czy jest tutaj możliwość... Z istotnych rzeczy. Tak, tak. Asystenci kierowcy, począwszy od lane assist, mamy hak, który jest elektryczny, po skandynawski bliss, czyli asystent martwego pola. Nawet nie miałem potrzeby zagłębiać się, co mamy jeszcze na pokładzie, natomiast widzę, że jest to wszystko, co producent oferował. Tak, tutaj dalej mamy klimatyzację, tak, elegancko, przyciskami, nie jakieś Cieszmy się Cieszmy się z tego. z ich istnienia. I chyba bardzo przejrzyste to jest, prawda? Tutaj nie trzeba się tego uczyć parę dni, tak? Tutaj chyba od razu można się zorientować, co jest do Może czego. od razu nie. Pamięć mięśniową bardzo szybko, żeby tutaj wyrobimy. Wiadomo, że każdy koncern inaczej to rozwiązuje. Niczego bym nie poprawiał, niczego bym nie zmieniał. I klimatyzacja dwustrefowa, rozumiem, tak? Nawet 3, bo Nawet jeśli sobie tutaj zajrzymy, funkcja czyszczenia powietrza, jakkolwiek to znaczy, wiadomo, że e-manager pozwoli schłodzić czy przygotować auto do jazdy. Faktycznie i z tyłu możemy zadać mu temperaturę. Tutaj ciekawostka, że poruszając się w trybie elektrycznym mamy na tyle dużo energii, że klimatyzacja sprężarka może się załączyć posługując się energią zgromadzoną w baterii. Czy to jest ładowarka, tak, indukcyjna, czy... Wydaje mi się, że nie. To jestem zdziwiony, ale ja nie mam akurat w swoim telefonie tego dobrodziejstwa, a te, które przykładałem, rzeczywiście nie działa. Także być może Ja tylko od razu półeczka. muszę jedną rzecz powiedzieć, żeby to wybrzmiało. Mój telefon, który od momentu zakupu tego auta zawsze ląduje w tym miejscu, więc żadna indukcja mnie nie przekona, aby nie mieć w tym miejscu rzeczywiście telefonu pod ręką, I nie spada. widzieć w żadnym wypadku. Mimowolnie producentom się udał manewr tej rynienki. Tak, to prawda. Tak, bo tu jest rynienka, no. Super, to jest super rozwiązanie, nie potrzeba żadnych uchwytów i tak dalej. Tu mamy gniazdko, widzę 12V i USB-C, tak? Jedno. Zapewne w schowku jest tego więcej. Z tyłu 2 razy USB-C i ciekawostka, że przetwornica na 230 również jest dostępna dla pasażerów tylnego No to super. rzędu. Tutaj właściwie nie ma co omawiać, to wszystko jest jasne. Hamulec, tak, elektryczny, ręczny. A tutaj widzę, jest jakiś schowek. Dosyć duży, Głęboki. 2 cup holdery, USB typu A widzę. rzeczony pilot od Webasto, No tak. A tu jest, aha, tu się zamyka w roletka. ten sposób, tak. Natomiast- Miękko tu jest? no proszę sprawdzić, regulowany. No bardzo. Bardzo fajny. Co więcej, nie generując zbędnych, niepotrzebnych hałasów. Jak większość tego kokpitu. Jakość No spasowania właśnie, tu jest plastyk, często taki mniej przez więcej. wiele osób poruszana, nawet w newralgicznych miejscach, w żadnym wypadku, Nie skrzypi. a trzeba mocno Tutaj poszukać. No okej, Jak się bardzo postara. Tak? to tylko Skoda. No, Możemy Tylko wspólnie ja. definiować, co znaczy premium. Ja nie uważam to auto za premium i tego słowa nigdy nie nadużywam. i tu jest jeszcze schowek, tak, standardowej wielkości w sumie. A Najważniejsze, coś że tu jest. o dziwo, to auto nie było skompletowane przez pierwszego właściciela w multimedia. Osoby, które znają grupę WAG, wiedzą, że pewnie tutaj płytę CD bądź inne karty pamięci można było dodać. No tak, to pewnie zwłaszcza w przedliftowych tych modelach jeszcze częściej było pewnie używane. Odchodzimy. Wszystko Tak. w streamingu. Tak jest. Znak czasów.
Tutaj Fotochromatyczne, ściemniane lusterka to oczywiście podstawa, o których nie wspominam, ale w tej klasie mocno to już raczej są zawsze, tak? być powinny na pewno. A tutaj mamy pewnie na okulary, tak? A ile osób narzeka na ich brak, ponieważ producenci zaoszczędzili? No właśnie. Natomiast wygląda to rzeczywiście... Akurat tutaj szyber dachu nie ma, ale zdaje się, że są też oczywiście takie wersje. Użytkownicy często narzekają na drożność rynienek i nawet wręcz przeciekanie. Czarna podsufitka była takim moim małym marzeniem. Cieszę się, że w tym egzemplarzu jest obecna. Generalnie jest tutaj elegancko. Podoba mi się, tak. Muszę powiedzieć, że mi się podoba. Teraz zobaczymy, jak to wygląda z tyłu. Tutaj Fotel drzwi są chyba podobnej jakości. Tutaj chyba nie zaoszczędzili z tyłu. rzeczywiście z istotnych O właśnie, fajna rzecz. użyteczności. Roleczka, zwłaszcza jak są dzieci. Teraz tutaj Bądź tak, gdy podróżuje korpus rządowy. tak. No i tutaj mamy oczywiście kanapę. Ona jest jakoś dzielona pewnie. 2/3 do 1/3. 2/3 do 1/3 i też widzę, że jest podłokietnik. Coś tu jest w środku. Jak to się otwiera? No raczej z tej strony. Tak. Okej. Ok. I jeszcze widzę, że jest przejście do bagażnika, tak? Na jakieś No tak długie zwane elementy. narty. Na tak zwane narty, tak. I bardzo dobrze. I sufiksy. Jakość identyczna jak z przodu, wydaje mi Tutaj się. trzeba dodać i zaznaczyć, Tak. że wiele elementów tej tapicerki jest z prawdziwej skóry, co dzisiaj jest rzadkością. Aha, no tak. Bo Czy jest nie chcę jakaś regulacja oparcia z tyłu, Nie, czy nie? nie. Teraz ja zobaczę, jak tutaj się siedzi. No, jest bardzo dużo miejsca, naprawdę. Nie wiem, czy kiedykolwiek trafiłem, że było aż tyle miejsca. Bo ja rozumiem, że to jest ustawione siedzenie pod Ciebie, czy ono samo podjechało do tak, przodu? to mam 185 wzrostu, więc ten fotel rzeczywiście jest ustawiony pode mnie. Miejsca pasażerom na nogi, na kolana w żadnym zakresie nie brakuje. To, na co chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, to okolice głowy. Kątem oka nie widzisz słupka C, a natomiast dużo miejsca rzeczywiście i nad głową, jak również po bokach, bo ja nie będę ukrywał, odnosiłem się również do Toyoty zwykłej Corolli, która rzeczywiście ten segment czy dwa jest niżej. No jest wyraźnie. I tu mamy te wywietrzniki, czy tą klimatyzację trzeciego Tak, rzędu. trzecia strefa klimatyzacji, ogrzewanie podgrzewane, też, kilkustopniowe. Tu jeszcze coś niżej jest, bo tak wygląda, jakby było... A, to jest pewnie Wspomniana przetwornica na 230. przetwornica, tak. No i bardzo fajnie. I 2 USB-C. Tak, tu gazetownik taki elegancki. Właściwie dzisiaj to bardziej chyba na tablet, nie? Czego w Albo Toyocie telefon. byśmy po tej stronie nie uświadczyli. Przepraszam za uszczypliwość. Znaczy tam są jakieś zazwyczaj siatkowe takie. Bądź niestety tylko po stronie pasażera. Oszczędność na każdym kroku, czego Skoda w żadnym wypadku nie poczyniła. Tak, tak. I tu się też siedzi wygodnie na tym. Przy moich 176 cm jest tutaj miejsca na głowę, właściwie jeszcze na całą dłoń. To jest wyjątkowo dużo. Chyba też się jeszcze nie spotkałem aż z taką wysokością do tej pory. Polityka cenowa Skody, za którą można lubić i szanować, polega, że auto chociażby jest wyposażone w poduszki powietrzne, nie tylko kurtyny tylniego rzędu, ale również boczne dla pasażerów z tyłu. Co więcej, jeśli pamięć mnie nie myli, za to bezpieczeństwo oczekuje Skoda jedynie 600 zł. Nie są to auta premium, w którym każda wartość trzeba dodać i słono za to zapłacić. To, co chcę powiedzieć, w jaki sposób, z jaką gracją, komfortem to te drzwi się zamykają. Być może hałas jest spowodowany przez szybę i tutaj Tak, uwaga, otwarta. że jest ona klejona, siłą rzeczy jest cichsza. W mało którym aucie na wyposażeniu standardowym takie małe akcenty są Ja nie dostępne. spytałem, czujnik martwego pola też jest? Czy... lusterkach? Wspominaliśmy o tym. Ja jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiem. Bardzo rzadko
w moich autach, bądź te, które obserwuję, czyli asystent wyjazdu, jakkolwiek to nazwać, nie widząc totalnie niczego. Auto korzysta z czujników bocznych, które nam bardzo precyzyjnie i w sposób taki niemylący się pokazuje, czy możemy bezpiecznie opuścić. Mamy owszem szeroki kąt widzenia kamery, niemniej przechodzące osoby nawet, czy rowerzyści bardzo szybko są wychwytywane. I teraz przechodzimy do bagażnika. Jak on się otwiera? Głównym powodem, dla którego lubię to auto, rzeczywiście klapa jest elektryczna, którą również można nogą otworzyć bądź z pilota, więc funkcjonalność przede wszystkim jest jego wielkość. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj osiągniemy wartość 120 cm i pewnie Zaraz to sprawdzimy. mocno satysfakcjonujące inne wymiary. W standardowych napędach tego auta, bądź chociaż Passat nie był bliźniaczy podobny, jeśli dobrze pamiętam, rozstaw osi w tej generacji był większy od Passata, więc nawet to w cennikach można było zauważyć. Mieliśmy do czynienia z podwójną podłogą. Tutaj faktycznie jest ona płaska, co jest ogromną zaletą. Czyli w wersjach hybrydowych pewnie tu jest głębiej, krótko Jeżeli mówiąc, byśmy nie? tutaj sobie zajrzeli, będziemy widzieć trakcyjny akumulator razem ze sprzętem. Dosyć pokaźny schowek, który wiadomo zawsze wszystkie rzeczy się przydadzą. Niemniej nie są to okoliczności, które by powodowały dużo zmniejszoną użyteczność. Tych litrów tutaj mi nie brakuje. Dość powiedzieć, że nie zastanawiam się nawet nad instalacją jakiegoś boksu dachowego. Mieszczę się. Czyli pewnie w standardowej wersji silnikowej może jeszcze by było tu jakieś koło pewnie dojazdowe, czy coś takiego, nie? Pewnie by Tego się nie zmieściło. wiem. O, tu Z jeszcze ciekawostek, ładny schowek duży, akumulator. który zazwyczaj widzimy jednak pod maską, tutaj powędrował z uwagi pewnie na miejsce dla falownika do tyłu. Ale widzę, że porządny jest ten akumulator, więc pewnie długo wytrzymuje. I mamy jeszcze kolejne miejsce, które można zestaw naprawczy pewnie tu wykorzystać. jest. Owszem. To tu jeszcze mamy, tu widzę jest 12V gniazdko, a tym pewnie można siedzenie, tak? Opuścić, Tak jest. rozumiem? Z takich drobnostek, które Skoda nażyła Simple fajne. Clever, są właśnie takie drobne rzeczy. Tak, przy okazji można wyjąć w razie potrzeby, tak. A normalnie służy za oświetlenie bagażnika. Otóż to. Super Drobna rozwiązanie. rzecz cieszy. No a teraz wymiary Przypomnijmy sobie rzeczywiście, czy się nie myliłem. na głębokość. Praktycznie 120 cm. Mamy szerokości w najwęższym miejscu 100 kilka, 102. I teraz na wysokość tak do rolety ja zawsze badam. Której najczęściej nie wożę, ale to jest solidne 46 cm. Tak, bardzo fajnie. Pamiętasz ile tu jest litrów, czy... Nie, w żadnym No wypadku. to ja tutaj wkleję do filmu to. Bardzo fajny bagażnik, naprawdę. Jest foremny. Tak, To właśnie jest, to jest też ważne, tak? Wielka jego zaleta. Bo często jest albo za płytki, albo za krótki. Auto wyposażone jest również fabrycznie w hak, który dawno nie był używany. O, widzisz. Organ nieużywany zanika, jak to się mówi. Wierzcie, że jest. Teraz się przejedziemy trochę. Blisko 4000 km od ostatniego restartu. Z uwagi na częste ładowanie, tak jak hybryda plug-in wymaga spalanie 3,5 litra. Czyli 95% mamy. Zasięg około 40 km. Przejechał już 14. Ja kilkukroć widziałem wynik przekraczający 50 km, powiedzmy, że 52, natomiast najczęściej to jest to 45-42. To wszystko zależy od wcześniejszych poczynań kierowcy, jak dynamicznie jeździ, jakie jest zapotrzebowanie na energię. No dobrze, to powiedz mi teraz, jak to się stało, że jeździsz tym samochodem? Skąd w ogóle się wzięła koncepcja hybrydy plug-in? Bardzo długi okres czasu, ostatnie 8-10 lat, rzeczywiście przyglądałem się norweskiemu rynkowi motoryzacyjnemu. To, jak się u nich ta elektryfikacja rozwijała i wszystko z tym związane, czyli opłaty również za promy, za parkowanie
i wszystkie inne towarzyszące. Na dobrą sprawę powinniśmy wspólnie tutaj siedzieć w Tesli. Z późniejszych powodów rzeczywiście wytłumaczę, dlaczego jest inaczej. Dosyć spontaniczny wybór. Zależało mi na dużym aucie z dużym bagażnikiem. Tesla, mimo że jest autem sporawym, wcale takich gabarytów do użyteczności nie mamy. Wobec czego moje prywatne zapotrzebowanie na przestrzeń to auto wypełnia w 110%. Przestrzeń, po prostu przestrzeń. Czy Tesla musiałaby być chyba X, żeby miała taki bagażnik, prawda? Jak tutaj zdaje się. A to już jest też kwota koszmarna. Taki Pamiętajmy też, że Tesla akurat X to jest duży, jeżdżący prototyp. No tak. Tesla cały czas się rozwija, mamy coraz dojrzalsze konstrukcje. Prawdą jest, że Skoda rzeczywiście bazuje na, powiedzmy, że sprawdzonej technologii, a przede wszystkim ona jest przewidywalna. Koszty napraw, utrzymania tego auta są na zdecydowanie niższym poziomie. A jeździsz nim od nowości, czy nie? To jest końcówka 2019 roku, a ja to auto kupiłem nieco ponad rok temu, czyli przysłowiowego 3-4-letniego auta. Miało przebieg pod 60 000, w tym momencie ten przebieg jest prawie że zdublowany, więc stosunkowo intensywnie to auto używam, więc można zaryzykować tezę, że rzeczywiście ja to auto już znam. W lewo. Czyli właściwie można powiedzieć, że już mógłbyś coś powiedzieć o ewentualnych naprawach, tak? Bo 60 000 to coś tam się mogło dziać. Czy się w ogóle coś działo? W auto się ujeździłem. Nie, no byłoby to rzeczywiście troszeczkę pesymistyczne, gdybyśmy już mówili o naprawach, bo na szczęście niczego złego to auto mi nie zafundowało. Z wyjątkiem jednego cieknącego amortyzatora. Tutaj jest zawieszenie DCC, się to nazywało Volkswagena, i ono niestety się zapłuciło. To by nie mogło przejść przeglądu i tutaj był wymiana jeszcze na gwarancji. Aha. A akumulator 12V nie? Jeszcze. Nie, jest oryginalny, nic mi nie wiadomo o tym, aby nie domagał, bądź była potrzeba go zmiany. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jeśli ja dobrze kojarzę, to każdokroć podpięty akumulator trakcyjny, który pozwala nam jeździć właśnie na energii elektrycznej, co teraz właśnie czynimy, niejako doładowuje właśnie ten pomocniczy 12V, więc powinien być w dobrej kondycji. Może podsumujemy tak, jeżeli chodzi o zasięg, tak? Czyli jest około 50 km, tak? Teoretyczny zasięg, czy realny zasięg to jest 40 kilka do 50, powiedzmy 2. I to wynika w najprostszej rzeczy z zapotrzebowania na energię. 18, 20, 22 kW na 100 km połączone właśnie z wielkością głównej baterii. W tym momencie jest to 10 kW netto. Pamiętać należy, że przed faceliftingiem grupa Volkswagena w pluginach miała nieco mniejszy akumulator. No więc matematyka, prosta rzecz, właśnie tak jak mówiliśmy, 40 kilka, 50 km przebiegu. A w zimie jak to się kurczy, ten zasięg mocno? Nie aż tak bardzo, by narzekać. Rzeczywiście często spada poniżej 40, fizyki nie oszukamy, natomiast jest to nadal akceptowalne. A czy tu jest to zrobione w ten sposób, że jest grzanie z silnika, czy z grzałki, czy można i tak, i tak? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że mamy tutaj oryginalne Webasto na pilota. Ciekawostka, że przecież to jest silnik benzynowy, a nie diesla. I z niego rzeczywiście często korzystam, tak? No siłą rzeczy, w dłuższą trasę silnik się rozgrzeje, więc już wspomagamy się ciepłem straconym, tak? Wytworzonym. Nie mam pewności w tej kwestii, czy tu na klimatroniku zadaną temperaturę można realizować z baterii, z prądu. Bo tak w niektórych starszych hybrydach tak było to zrobione, na przykład w Priusach, tych pierwszych pluginach, gdzie tam, że musiał się rozgrzeć najpierw. Ciepła, pewnie tak. Jest mocno energochłonne. Nie podejrzewam o posiadanie tego auta właśnie w pompę ciepła. A jakie jest zużycie prądu i spalanie? No, może w mieście to bardziej pewnie mówimy tutaj o prądzie, tak? A na trasie o benzynie. Ja rzeczywiście często wykorzystuję
tą energię to auto zawsze jest naładowane, czyli zgodnie z przeznaczeniem, tak jak inżynierowie zaprojektowali. Więc na wyświetlaczu widzę wartości 18, 20, przy dynamicznej jeździe 22. Zapewne można to osiągnąć większe wartości. Niemniej to jest na użytku mieszanym. Jednak mocno spokojna jazda na drogach, nazwijmy to podmiejskich. Widzę rezultaty typu 16 kW. Jest to na pewno odrobinę więcej niż konstrukcje czysto elektryczne, gdzie spokojnie pewnie zobaczymy wartości rzędu 12 kW. Tak, 12-15. Zależy jaki samochód. A spalanie benzyny w trasie? Ja najczęściej widzę wartość 5,3. Jeśli rzeczywiście jedziemy w dłuższą trasę, czyli 200, 400 czy nawet 1000 km, to ładnie jest. Jeżeli on wykorzysta tą swoją energię po przysłowiowych 200, a wcześniej nie zablokowaliśmy baterii, aby nam do zera nie zeszła, to rzeczywiście te wartości najczęściej 5,3 to jest mocno akceptowalne. To jest nieźle. A przy jakich prędkościach zwykle ile jeździsz? Nie przekraczam ponad 110, więc no jest to sprawna, normalna jazda. No jak na taki duży samochód nie jest to emerycka, tak. Ale na taki duży samochód to jest fajne spalanie. Masy, fizyki nie oszukamy, tak, to trzeba rozpędzić jednak. A jeszcze dzisiaj mi mówiłeś tutaj jadąc po mieście w trybie hybrydowym, nie elektrycznym, że spalanie było... To prawda, sobotnie przedpołudnie 5,5 litra, ale na zablokowanej rzeczywiście baterii, czyli silnik spalinowy tutaj grał główne skrzypce. Muszę powiedzieć, że jest dosyć dobrze wyciszony ten samochód, ale zaraz zobaczymy na płytach, jak to będzie wyglądało. Z tym większym zainteresowaniem pewnie przerzucę tutaj zawieszenie na nieco bardziej komfortowe. Aha, mamy test. Tak, muszę powiedzieć, że jest całkiem przyzwoicie. Nie ma tu obcych, niepokojących, denerwujących odgłosów. No i to zawieszenie w tej chwili jest takie bardzo mięciutkie, fajne. A jak długo się ładuje w domu ten samochód do pełna? Oryginalnie producent wyposażył to auto w tak zwaną cegłę 10-amperową, a to oznacza, że nieco ponad 5 godzin nawet. Mamy do dyspozycji jeszcze typ drugi, czyli do popularnych słupków bądź po przejściówkach po sile. Natomiast tu chyba limit jest 3,6 kW mocy maksymalnej i to nam pozwoli skrócić do przysłowiowej 3 godzin. Czyli 16 A to będzie. Zapewne. No tak. Próbowaliśmy tutaj podłączyć mój zasilacz od Hyundai'a i on ma 12 A i faktycznie też to było 3,50 chyba pokazywał. 3,30. Nawet 3,20, więc ten czas był zauważalnie krótszy. W przyszłości trzeba rozważyć taką opcję. Jakkolwiek nie doskwiera mi ten długi czas. No tak, bo to się i tak śpi, prawda? Otóż to. Ewentualny problem jest, jeżeli nagle tam zmienisz zdanie, że musisz gdzieś jeszcze pojechać, tak? Komfort, mimo wszystko, który daje plug-in, wiadomo, każdy ma inne oczekiwania, inny tryb użytkowania auta. Jedziemy z prędkością 40 kilka kilometrów. Tak, nie czuć tego. No. Może co najwyżej słychać, ale tego już nie oszukamy. No właśnie, jeżeli chodzi o komfort, taki komfort siedzenia, to tu jest bardzo fajnie, ale mam tutaj na myśli inny komfort, bo tak, hybryda plug-in, prawda, jest komfortowa o tyle, że w mieście jeździmy sobie jakby na elektrycznym samochodem, a poza miastem się nie martwimy zupełnie ładowaniem, tak, i czasem przejazdu i tak dalej. Ale teraz, bo ja tak do tej pory dosyć podchodziłem tutaj sceptycznie do hybrydy plug-in, ponieważ no, różnica w cenie między hybrydą zwykłą, taką klasyczną HEV, zagazowaną, bo ja zawsze do tego porównuję, a takim pluginem jest zazwyczaj około 20-30 tysięcy. I teraz, żeby ta różnica w cenie się zwróciła, to trzeba by było jeździć jakieś 6 lat, tylko na samym prądzie, te 50 km dziennie. Ale i nie wiedziałem właściwie, dla kogo jest taki samochód i tak cały czas się nad tym zastanawiałem, ale widzę, że w Twoim przypadku to chyba właśnie jest dla Ciebie,
Nie wiem, czy ty w Norwegii pracujesz, czy jeździsz często do Norwegii? Aktualnie zdecydowanie Polska, to prawda. Trzeba dopasować swoje potrzeby do tego, co oferuje auto, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. To, co teraz powiedziałeś, wynika na dobrą sprawę z tych różnic finansowych na poziomie auta nowego. Tak. W przypadku, gdy statystyczny Polak jednak to auto często prywatne kupuje już używane, te różnice się zacierają. Tak, to prawda. To prawda, ja właśnie niedawno kręciłem RAV4 plug-in i tam ta cena już była naprawdę akceptowalna w stosunku do normalnego HEV-a. Przymierzałem się, może czysta ciekawość, BMW Compact trzeci, trójeczka tak zwana, plug-in i sprzedający bardzo dobrą cenę zaproponował, więc to są cały czas wartości cennikowe, nazwijmy je wywoławczymi, a życie weryfikuje. Więc można utrafić pojazd, który finansowo wygląda świetnie. Ale dobrze by było jednak taką baterię sprawdzić przed kupnem używanego samochodu. Ty akurat tego nie zrobiłeś, ale jest okej. Przymierzając się do tego auta, faktycznie widziałem wiele ogłoszeń. Rynek norweski, to jest faktycznie auto sprowadzone z Norwegii, tam kupione, ale szczerość ludzi polegających na bardzo jasnym artykułowaniu, czy auto miało jakieś grubsze naprawy. Raz mi się zdarzyło usłyszeć, że pojazd potrzebował fabrycznej, gwarancyjnej wymiany baterii. To może świadczyć jednak o żywotności. Czesząc fora, słuchając ludzi, użytkowników, nigdy nie usłyszałem, aby była taka okoliczność, która by powodowała rzeczywiście nieprzewidywalne wydatki związane z baterią. Mi się wydaje, że to zależy jednak od modelu, od po prostu też konkretnego przypadku, tak? Bo ja na przykład rozmawiałem z właścicielem BMW jakiegoś plug-in i właśnie mu się powoli kończyła gwarancja i mówił, że z tych 50 km zasięgu mu zostało jakieś 20 chyba teraz. I będzie próbował tą baterię jeszcze wymienić na gwarancji, także... To się na pewno powinno udać. Tutaj producent mówi nawet o 8 latach tego względnego spokoju i będę zdziwiony, jeśli to BMW tego nie weźmie na własne barki w tych okolicznościach. A jakbyś miał tak wymienić kilka wad i zalet tego samochodu, co Ci pierwsze przychodzi do głowy? Z wielkich zalet to jednak to auto nie powoduje żadnej irytacji. Nie ma tu słabych punktów, które by powodowały, że bez radości użytkujemy to auto. I to jest naprawdę mocny punkt, gdzie lubię narzekać. To auto nie daje mi żadnego powodu, aby to robić. No ja tutaj potwierdzam, bardzo, bardzo się fajnie, komfortowo tym jedzie i jest cicho i właściwie to... Oceniam zawsze auto przez pryzmat kasy, którą należy wydać, a następnie sprawdzam, co rzeczywiście ono mi za to normalnie oferuje. Jest to auto komfortowe, nie ma tu rzeczy z wyposażenia dodatkowego, za którym bym tęsknił. Należy tutaj przypomnieć, podkreślić, jest to najwyższa wersja wyposażenia Laurent Clement według Skody i faktycznie począwszy od wentylowanych foteli po skórzaną tapicerkę, która znosi próbę czasu, rzeczywiście po komfortowe, elektryczne, regulowane fotele, nie ma tutaj elementu, który bym wskazał, że należałoby dopłacić, mieć, nie tęsknię za niczym. No bagażnik też jest bardzo duży, to jest na pewno plus. Cecha Scoot, wspólna. I będziemy się poruszać w trybie hybrydowym, gdzie to auto, komputer decyduje, kiedy włączyć jakiś napęd, bo można zblokować również tryb hybrydowy, który ogranicza do absolutnego minimum wykorzystanie baterii, tak aby ewentualnie zgromadzoną energię wykorzystać w docelowym miejscu, tak jak mamy jakieś strefy, bądź nie budzić sąsiadów. Wjazdem do garażu. Tak. I pokonać ostatnie kilometry na silniku elektrycznym. Rozmawialiśmy o wadach tego pojazdu.
I na dobrą sprawę niestety zbyt często powtarzającą się okolicznością jest praca multimediów, cały infotainment, który potrafi zaliczyć grube zawieszenia. Zdarzyło mi się przez parę ładnych godzin długiej podróży nie móc włączyć radia, tym samym nawigacji, tym samym wszystkich innych sterować asystentami bądź całą użytecznością, co było dość frustrujące i należałoby się tylko cieszyć, że samo auto na szczęście działało poprawnie, bo niestety w nowych generacjach z doniesień czy prasowych, czy użytkowników wynika, że nigdy nie mają pewności, czy auto odpalą, czy dojadą i nader często muszą korzystać z pomocy assistance. Tak. Generalnie ta trzecia generacja jest raczej chwalona, a czwarta już od 2025 niekoniecznie, prawda? Choroby wieku dziecięcego niestety, które ma aktualna generacja, nie powinny się zdarzyć tak uznanemu producentowi. A tak poza tym jeszcze coś byś wymyślił, wymienił? Naprawdę nie. Można oczywiście narzekać na czynnik ludzki w postaci pracowników ASO i też mam swoje jakieś drobne historie, uszczypliwości. Tego nie przeskoczymy. No tak. Zresztą jedno ASO jest takie, drugie inne. Dlatego nie uogólniam. Dla mocno zainteresowanych zakupem tego auta przytoczę tylko takie fakty. Podróż blisko 200-kilometrowa z wykorzystaniem oczywiście praktycznie całej baterii i kontynuowaniu jazdy później w sposób spalinowy potrafi spalanie osiągnąć 3,4 litra na 100 km. I ewentualnie podróż powrotna może zaskutkować spalaniem rzędu 4,6, czyli grubo poniżej 5 i jest to wynik absolutnie powtarzalny. Przy takim dużym samochodzie? Tak, to auto ma pewnie 100 na 800, tutaj pewnie jest 200 kilkadziesiąt kilogramów, jak nie 300. Jednak wozimy balastu w postaci baterii, czy całego sprzętu silnika z całym tym dobrodziejstwem płynącym z napędu elektrycznego. O tym należy pamiętać. Ale oszczędności, które generuje to auto podczas ruchu miejskiego, te 18 kW na 100 km w ruchu miejskim, to często jest ekwiwalent nawet w pesymistyczno-realnym jakimś obliczeniach rzędu 3 troszeczkę litra na 100 km, gdzie ten silnik pewnie pozbawiony napędu elektrycznego oscylowałby w około 8 najmniej. Ale to pod warunkiem własnego prądu, tak? Bo to jest, owszem... Bo chyba ładowanie na publicznych i jechanie na prądzie to chyba nie ma wielkiego sensu. Nie korzystam z publicznych, nigdy się nie zdarzyło. Faktycznie jest to zwykłe, prywatne gniazdko w garażu. Wiemy, że nie każdy je ma, stąd też świadome decyzje, czy to auto jest może nie tyle potrzebne, co uwypukli wszystkie swoje zalety. Zobacz, ja teraz przyspieszam i widzisz, po prostu ja to wiem, a to trzeba się wjeździć. Nie słychać, że się spalinowy wyłączy. Absolutnie i nie słychać, i nie czuć. Jedyną wadą, i to chcę, żeby w sumie wybrzmiało, to jednak sposób działania hamulca w pewnych okolicznościach. Jeśli dosyć, może nie gwałtownie, ale zauważalny musimy zwolnić, bo coś przed nami wręcz stoi, ono ładnie, płynnie wytraca, no tak z tym opóźnieniem pożądanym, bo ono mogło być i większe, ale ten ostatni fragment, te ostatnie 2 metry, tak jakby odpuszczał tutaj hamulec, powodując takie lekko szarpnięcie, tak jakby przeskoczenie, bo niektórzy twierdzą, że pluginy u Volkswagena mają takie 2 tryby i łatwo jest zauważyć, kiedy załącza się, rozłącza ten mechanizm tradycyjny, a wiadomo, klocki tarcze, a kiedy tam ten falownik jeszcze sobie. Uważam, że eksploatacja auta z silnikiem manualnym da nam zdecydowanie więcej tych negatywnych odczuć i to bardzo, bardzo rzadko to, o czym ja teraz mówię, się zdarza, więc należy o tym wiedzieć. Niestety należy również wybaczyć. To można dopracować. Tego jeszcze Volkswagen nie zrobił.
podczas normalnej jazdy on naprawdę 1800, 2200, 2400 potrafi sobie żonglować. Wiadomo, DSG ma swoje zalety i to jest wszystko. Tutaj nie ma mowy, żeby on nam wchodził normalny i nawet lekko dynamiczny, tak? Jeżeli go wymusimy, żeby pokazał wszystko, co ma, no to tak. Orientujesz się, na ile ta DSG jest bezawaryjna, bo też takie mam zawsze wątpliwości. To jest, zdaje się, mokra skrzynia. Ona potrafi przenieść troszeczkę większe obciążenia i to, o czym wspominałem, osobom na co dzień naprawiającym te skrzynie, ten model absolutnie nie jest znany. Stąd krótki wniosek, że jednak nie trafiają na naprawę i mam nadzieję, że się nie mylę i nie doświadczę wydatków z tym związanych. Mógłbyś tak ostrzej przyspieszyć teraz? Z 60 on skoczył na O Jezu. 4,5. Nie, no to przepraszam, że tak. Nie no, ma kopa. Tutaj mamy 7,2 do setki. I zobacz. 3000. Ewentualnie ja sobie przerzucę na A możemy prosto jechać. dominację obrotomierza. Będzie czytelniej. Ale no daje czadu, tak. Dziękuję Ci za rozmowę, za zaprezentowanie tego auta. Mi się wydaje, że już omówiliśmy wystarczająco szczegółowo ten samochód, także dzisiaj podsumowania nie będzie. Także zostaw komentarz, łapka w górę i cześć.